Dzień dobry moi drodzy. Nagrywam ten film dlatego, że jestem naprawdę zaskoczony okularami GOG Argo, w których jeżdżę przez ostatnie, można powiedzieć, że kilka tygodni, kilka miesięcy, bo zacząłem w nich jeździć w kwietniu tego roku. Zanim jednak zaczniemy mówić o samych okularach i o marce GOG, zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia, dlatego że filmy na tym kanale nie pojawiają się zbyt często i raczej publikujemy je nieregularnie. Zacznijmy od tego, jak w ogóle te okulary trafiły w moje ręce i jak zabrałem je od razu na bardzo wymagające warunki, które sprawiły, że od razu mogłem być pewien, czy są to okulary dla mnie, czy nie. Otóż 1 maja startowałem w ultralajkoniku, wyścigu gravelowym, który jest wymagający ze względu na ilość przewyższeń. Dystans nie jest długi, ponieważ jest to tylko 200 km, natomiast na tych 200 km było 4000 metrów przewyższeń. Jazda na lajkoniku polega tylko i wyłącznie na dwóch rzeczach. Jazda do góry oraz jazda w dół. Również te warunki na lajkoniku są różne. Jest bardzo dużo lasu, bardzo dużo zmiennych warunków. Startuje się rano, a kończy się po kilkunastu godzinach jazdy. Przygotowując się do lajkonika, wiedziałem, że potrzebuję okularów fotochromowych. Do tej pory używałem przede wszystkim moich POKów, które, o ile dobrze pamiętam, mają kategorię 4. Są to dość ciemne okulary na bardzo słoneczne warunki. Mam jeszcze okulary Raphy, które nie nadają się na przykład do zjazdów ze względu na to, że mają całkowicie inną budowę niż pełne okulary. Oraz gdzieś tam na promocji dorwałem jakieś Sirocco okulary fotochromowe, natomiast nie jestem z nich za bardzo zadowolony, także wiedziałem, że będę musiał kupić jakieś okulary. Patrzyłem w kierunku POKów, ze względu na to, że ja w nich jeżdżę, Iwona w nich jeździ, ale wiadomo, POKi nie produkują okularów fotochromowych, więc ostatecznie się na nie nie zdecydowałem. I w tym momencie będę dla Was całkowicie szczery, dlatego że nie zależy mi na tym, żeby gdzieś tam cokolwiek ukrywać. Pracuję dla sklepu rowerowego BJ Sport, który między innymi sprzedaje okulary GOG i widząc, że szukam właśnie okularów fotochromowych, w tym sklepie polecono mi dokładnie ten model, okulary GOG Argo, i zapewniono mnie, że będę zadowolony i na pewno będę zaskoczony. I naprawdę z ręką na sercu muszę przyznać, że zarówno jedno, jak i drugie spełniło się. Zanim jednak przejdę do samej recenzji tych okularów, warto wspomnieć, że marka GOG, kiedyś pod nazwą Gogle, istnieje na rynku od 1991 roku i tak naprawdę są to pewnego rodzaju wyjadacze na rynku optycznym. Jest to marka prowadzona przez pasjonatów, a okulary i sprzęt tej marki jest sprzedawany na całym świecie w 20 krajach oraz okulary spełniają warunki zarówno europejskie, amerykańskie, jak i australijskie. I od pewnego czasu marka zaczęła produkować okulary, które wpisują się w ostatnie trendy, czyli pełne okulary, szerokie szkła, które dobrze osłaniają oczy, dobrze osłaniają twarz. I w związku z tym pojawiły się ciekawe modele i propozycje od marki GOG, jednocześnie takie, które nie kosztują tyle, co te najdroższe marki. Wracając do moich odczuć. Jeżdżę w tych okularach od kwietnia tego roku i z ręką na sercu przyznaję Wam, że jeżdżę w nich na każdej jeździe i do tej pory nie wziąłem na rower żadnych innych okularów. Zawsze je zakładam, jest to mój pierwszy wybór. Bez względu na to, czy jadę wieczorem, czy jadę w bardzo słoneczny dzień, czy w zachmurzony, czy będę jechał cały dzień, czy jadę tylko na godzinną przejażdżkę. Wybieram po prostu te okulary, ponieważ jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, jaką one mają jakość oraz jak sprawdzają się w czasie jazdy. Okulary przyciemniają do kategorii 3, od kategorii 1 i to przyciemnianie przy fotochromowych okularach zawsze ktoś pyta, jak szybko przyciemniają, tak? No po pierwsze, jeśli warunki się zmieniają gdzieś tam na trasie, to nie jest tak, że nagle po prostu staje się ciemno. Oczywiście, jeśli wjeżdżacie do lasu z bardzo nasłonecznionego miejsca, to może się tak wydarzyć, że właśnie jakby stanie się bardziej ciemno w dość szybkim czasie.
Natomiast no, ja tutaj nie odczuwam żadnych problemów z tym, jak szybko one się przyciemniają, czy jak szybko się rozjaśniają. To jest po prostu naturalne. W czasie jazdy jakby praktycznie się tego nie odczuwa. Jak wjeżdżasz do lasu, no to one automatycznie się rozjaśniają i wszystko widać. Natomiast same w sobie to jest kategoria trzecia, to nie jest kategoria czwarta, więc to nie jest tak, że one są nawet w momencie, kiedy są maksymalnie przyciemnione. To nie jest tak po prostu, że przy gorszych warunkach, ciemniejszych, nic w nich nie widać. Ale tak jak mówię, ja jakby takiej różnicy nie odczułem. Jechałem na Lejkoniku od samego rana do samego wieczora. Dobrze sprawdzają się na zjazdach, dobrze się sprawdzają na podjazdach. Jechałem w nich zarówno jak było 20 kilka stopni w ciągu dnia. Nocą zrobiło się dosłownie kilka stopni, chyba nawet zeszła temperatura przed północą do 6. I tak naprawdę jechałem w nich bardzo długo w nocy. W pewnym momencie się zorientowałem, że niepotrzebnie jadę w okularach, bo moja prędkość już w nocy nie jest taka duża, nawet na zjazdach, dlatego że no, brakowało gdzieś tam oświetlenia przy drodze, więc nawet na zjazdach ta prędkość nie była duża, więc po prostu je ściągnąłem, ale tak jak mówię, sam się zorientowałem w pewnym momencie, że bez sensu, już jakby nie muszę jechać w okularach, ale nie przeszkadzały mi one i jechałem naprawdę, jak było bardzo ciemno w nich na Lejkoniku, więc naprawdę świetne okulary, które sprawdzają się w dosłownie każdych warunkach. I to, co w nich jest troszkę nietypowego, to to, że oprócz tego, że są fotochromatyczne, to posiadają tą powłokę antyrefleksyjną, co nie zdarza się przy okularach fotochromatycznych często. Jedną z takich wad, którą myślałem, że te okulary posiadają, to jest to, że trochę źle trzymały mi się na głowie, natomiast no, dość szybko się zorientowałem i przypomniałem sobie w ogóle, że te okulary mają regulowane załóżniki, więc jak widzicie tutaj, te załóżniki można regulować i można je naprawdę dość mocno wyginać i dostosować sobie do kształtu Waszej głowy tak jak chcecie. I to jest naprawdę sztos i to jest super opcja. Ja sobie zagiąłem je w tym momencie, w takim miejscu, gdzie po prostu potrzebuję. No i w tym momencie one się trzymają dużo lepiej. Noski same też są regulowane na takiej samej zasadzie. GOG produkuje naprawdę sporo okularów. Te fotochromatyczne są troszkę droższe od innych modeli, ale na przykład ten model występuje w opcji niefotochromatycznej, gdzie jest szyba kategorii, chyba o ile dobrze pamiętam, 3, ale dodatkowo do tych okularów jest jeszcze wymienna szybka, którą można zmienić na całkowicie przezroczystą i te okulary też kosztują dużo mniej niż ten model fotochromatyczny, także myślę, że każdy gdzieś tam w ofercie GOGa znajdzie coś dla siebie. Także jeśli ja będę szukał kolejnych okularów, powiedzmy z tymi się coś stanie, albo po jakimś tam czasie się porysują, bo to jest normalne, że okulary się zużywają i jeśli jakoś tam super ekstra o nie nie dbamy, no to ja na pewno będę patrzył w kierunku GOGa. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś tam obcując z tymi modelami w sklepie, bardzo często mam ochotę po prostu wziąć drugie, no ale po co, skoro te się super sprawdzają. Także jeśli szukacie okularów, które nie będą kosztować 1000 zł, a które będą spełniać wszystkie swoje zastosowania, które będą w rozsądnej cenie i której jakością, one naprawdę jakością nie odbiegają od topowych marek, a myślę, że w niektórych przypadkach nawet i przy niektórych zastosowaniach przewyższają te topowe marki. Ciężko też oczywiście stwierdzić po tam kilku tygodniach czy nawet kilku miesiącach użytkowania, jak te okulary działają. Myślę, że po roku, po 2 latach, kiedy naprawdę już przejadą wszystkie sezony ze mną, no to wtedy mogę powiedzieć na ich temat jeszcze więcej. Natomiast no, biorąc pod uwagę to, że gdzieś tam mam styczność z nimi cały czas, to mogę powiedzieć, że każda osoba, która zdecydowała się na okulary marki GOG, jest po prostu zadowolona i nie żałuje swojego wyboru, więc to jest też ważne i to przemawia za marką GOG. Czym się różni ta marka od topowych takich marek? No po prostu marketingiem, tak mi się wydaje, że ten marketing może nie jest taki właśnie, i te okulary, i ta marka nie jest wypromowana w taki sposób jak inne marki, stąd też nie jest tak znana i nie jest tak popularna, natomiast naprawdę jest to mega ciekawa marka i robi naprawdę dobrej jakości okulary.
Aha, i zapomniałem jeszcze o tym, że okulary można kupić z wkładką optyczną, więc jeśli potrzebujecie wkładki optycznej, to można taką zakupić i wtedy również w nich jeździć. Wiem, że nie wszystkie marki oferują coś takiego. Także podsumowując, jestem z nich bardzo zadowolony. Będę w nich jeździł praktycznie cały czas. Zresztą widzicie to na chociażby naszym Instagramie, że w nich jeżdżę. Natomiast jeśli Wy macie styczność z tą marką, albo mieliście wcześniej styczność z tą marką, no to napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze odczucia, co sądzicie. Napiszcie, ja zlinkuję oczywiście te okulary w opisie, natomiast Wy napiszcie, co sądzicie o cenie, jak one są wycenione według Was i czy mieliście kiedykolwiek kontakt z tą marką. Jeśli natomiast macie okulary swoje ulubione innych marek, które się sprawdzają i w których jeździcie, to również to napiszcie, ponieważ jestem sam ciekawy, w jakich okularach Wy jeździcie, co Wy polecacie i jakie okulary czy marki okularów przykuły Waszą uwagę. Ja z ręką na sercu, bez najmniejszego zawahania mogę polecić gogi i wiem, że będziecie z nich zadowoleni. Zapraszam do subskrypcji kanału. Mam zaplanowane kilka filmów jeszcze, tak naprawdę nawet chyba z 4 filmy gdzieś tam mam zaplanowane, natomiast no ten kanał jakby i nasz profil to jest hobby gdzieś tam takie poboczne. I no, czasem brakuje czasu, żeby coś nagrać, natomiast zawsze się będę starał, żeby te materiały coś dawały i żeby można było z tych materiałów po prostu wyciągnąć jakąś wartość. Jeśli chcecie, żebyśmy nagrali jakiś materiał, na przykład no widzicie za mną, wymieniliśmy w tym roku rowery. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli chcecie, żebyśmy nagrali jakiś materiał, to dajcie znać, a my postaramy się w najbliższej przyszłości zrealizować taki materiał. Rowery cały czas są w naszym życiu bardzo, ale to bardzo ważne jest tak naprawdę to w moim, jak i Iwony przypadku główny sport i główna aktywność, którą w tym momencie wykonujemy i cały czas jeździmy na gravelach, dlatego że no, naszym zdaniem są to najlepsze rowery, najbardziej wszechstronne i dla osób właśnie, które lubią jeździć zarówno na szosie, jak i w terenie, jest to najlepszy wybór. Także gravelowa para cały czas ciśnie, cały czas istnieje, cały czas jeździmy. Nawet będziemy w ten weekend startować w Coffee Race w Krakowie dla zabawy. Polecam zobaczyć na naszym kanale. Ostatnio wrzuciłem z tamtego roku Coffee Race i w tym roku również będziemy startować. Także w tą sobotę planujemy być na Coffee Race. Dzięki, subskrybujcie kanał, zapraszamy na Instagrama i w ciemno polecamy okulary marki GOG.